Czasem latem pogoda w Polsce nas nie rozpieszcza i zamiast pięknego słońca mamy deszcz. Wtedy może warto przemyśleć, żeby wsiąść w samochód, pojechać na lotnisko i wybrać się do jakiegoś ciepłego i słonecznego kraju. Szybka podróż ze Słupska samochodem na lotnisko, a tutaj jeszcze godzinka oczekiwania i już samolotem na Cypr. Zapraszamy Was na fascynującą podróż po Cyprze. Ta niezwykła kraina leży na wschodnim krańcu Morza Śródziemnego. Odległość między Gdańskiem a Cyprem wynosi około 2400 km. Podróż samolotem zajmuje około 4 godzin. Na Cyprze obowiązującą walutą jest euro, a stolicą tej pięknej wyspy jest Nikozja. No i wylądowaliśmy w Pafos. Trzeba było przejechać odrobinkę z lotniska do hotelu i od razu wybraliśmy się nad morze, a tutaj niespodzianka. Spodziewałem się dzikich tłumów, naganiaczy, a tu cisza, spokój, tak nawet trochę jakby ekskluzywnie. Myślę, że to będzie ciekawe doznanie, bo zazwyczaj w takich miejscach w środku sezonu jest miliard ludzi, a tutaj na razie cisza. Zobaczymy, jak będzie dalej. Troszeczkę już okrzepliśmy, odpoczęliśmy po przyjeździe, drugi dzień pobytu w Pafos i drugi dzień z prześliczną pogodą. Zresztą trudno się dziwić, że jest prześliczna, przecież i w lipcu, i w sierpniu praktycznie dni deszczowych tutaj nie ma. Za nami piękne morze z plażą, wyjątkowo puste i zwróćcie uwagę na to wszystko, jak te trawniczki są pięknie przystrzyżone, jak to wszystko jest ładnie tutaj wymuskane, ale nie widać tutaj nikogo, kto by się tym zajmował. Ciekawe, kiedy to robią, w nocy? Komunikacja zbiorowa na Cyprze działa, ale tak trochę z przymrużeniem oka, dlatego najlepiej jest wynająć samochód. Wtedy jesteśmy niezależni, nie tracimy czasu i nie musimy się denerwować, że jakiś autobus nie przyjedzie. My wypożyczyliśmy mały samochód do szybkiego podróżowania. Ceny zaczynają się od 25 euro i idą w górę. Uzależnione są od długości wypożyczenia i od miejsca. Można to zrobić albo na lotnisku, albo w którymś z licznych do tego przeznaczonych punktów w centrum miasta. Cóż, my dziś wyruszamy. Jedna jeszcze bardzo ważna rzecz, pewnie zwróciliście Państwo uwagę na to, że te tablice są czerwone. No tak, tak są oznaczane wszystkie samochody, które są z wypożyczalni. Ma to swoje plusy, ponieważ miejscowi, gdy widzą samochód z czerwonymi tablicami, jeżdżą troszeczkę ostrożniej i są bardzo pomocni, no bo my, Europejczycy z tej kontynentalnej strony, jeździmy raczej po drugiej stronie niż oni, więc czasami się zdarza, że robimy jakieś głupie rzeczy. Mam nadzieję, że nam się to nie przytrafi. To siadamy! Jedną z ważniejszych atrakcji, które należy koniecznie odwiedzić w Pafos, jest park archeologiczny. Oczywiście, jak zwykle w naszych wycieczkach, jest tutaj element polski, bo to właśnie polscy archeolodzy dokonali znakomitej większości odkryć. Trzeba zarezerwować trochę czasu, aby pospacerować tutaj, no i dobrze jest się odpowiednio ubrać, bo słońce praży, jest naprawdę bardzo gorąco, więc nakrycie głowy wskazane. Wejście do parku tylko 4,50 euro. Postanowiliśmy wykorzystać to, że mamy do dyspozycji samochód i wybrać się na półwysep Akamas. Tam znajduje się Park Narodowy Akamas, zajmujący 230 km². W parku tym jest podobno mnóstwo zwierząt, ptaków, endemiczne gatunki i szutrowe drogi. Najlepszy sposób, żeby dostać się tam na górę, to
wypożyczyć quada i pojechać tymi serpentynami na samą górę. Przybyliśmy do Porto Vlassi. Z tego miejsca zazwyczaj startują wycieczki quadami do Parku Narodowego. Można stąd się również wybrać łódką, więc to jest doskonałe miejsce, żeby rozpocząć kolejny etap podróży. Jazda samochodem z kierownicą po prawej stronie ma też swoje inne, wątpliwe zalety. Oprócz tego, że dźwignia zmiany biegów jest po drugiej stronie, temu można zaradzić, bo my akurat wzięliśmy samochód automatyczną skrzynią biegów, to jest jeszcze jedna rzecz, która mnie irytuje straszliwie, mianowicie w miejscu, gdzie normalnie znajduje się przełącznik kierunkowskazów, tutaj są wycieraczki. I wycieraczki, tak jest. Skręć w lewo. Jedną z osobliwych ciekawostek znajdujących się w okolicach Coral Bay jest wrak statku Edro 3, który znalazł się tutaj w dosyć niecodziennych okolicznościach. 7 grudnia 2011 roku załadowany po brzegi płytami gipsowymi frachtowiec zmierzał do portu w Rhodos. Nigdy tam nie dotarł. Rozbił się w okolicy Pafos i tu niesiony nurtem zacumował na stałe. Jeszcze w marcu 2012 roku planowano wyremontować i przywrócić go do używalności, ale niestety, a może stety dla turystów zaparkował na stałe tutaj, tworząc tą niecodzienną i bardzo interesującą dla wszystkich turystów atrakcję widokową. Tuż nieopodal znajduje się łaźnia Adonisa, do której właśnie się wybieramy. Wejście kosztuje 10 euro od głowy. Zobaczymy, czy ta przyjemność będzie tego warta. No dobrze, wycieczka na pewno warta tego pięknego widoku, wprawdzie mały wodospad, ale jakże piękny, urokliwy, dodatkowo można się tutaj kąpać, z czego korzystają wszyscy i my pewnie też za chwilkę skorzystamy. Tuż nieopodal wodospadów wytyczone są ścieżki, znaczy wytyczone to może za mocno powiedziane, są takie jakieś ścieżynki, po których można się przemieszczać i obcować z naturą. Jedna fajna rzecz jest taka, że te strumyczki tak przyjemnie chłodzą, a tu jest naprawdę bardzo ciepło. No zapraszam, zapraszam, proszę bardzo. Tutaj. Hop, hop. Łaźnie Adonisa bez wątpienia są miejscem wartym odwiedzenia. Warto przejechać przez te wzgórza i pagórki po to, aby wykąpać się w chłodnej, przyjemnej wodzie spływającej wodospadem. Cypr to bez wątpienia miejsce, w którym jest niesamowicie dużo winnic, około 40 w tych okolicach. Obowiązkowym punktem, który należałoby odwiedzić jeżdżąc po tym winnym szlaku, jest Omodos, niewielka miejscowość, coś pomiędzy małym miasteczkiem a dużą wsią, która jest naprawdę przepiękna i zachowana w starym stylu. W centrum znajduje się niewielki plac, na nim bardzo wiele restauracyjek, drobnych lokali, tu można sobie przysiąść, napić się czegoś, coś zjeść albo kupić niedaleko pamiątki. Czasami można się natknąć na takie dziwne historie jak ta tutaj. Jest znaczek prasa do wina. Zapraszam, zapraszam. Nikogo tutaj nie ma, podobnie jak samego wina, ale jest prasa, którą kiedyś wyciskano winogrona. Są wielkie dzbany, sągwie, jakkolwiek by to nie nazwać, w których było przetrzymywane wino. Niestety dawno temu, już nic tam nie ma. Lekko zmęczeni
spacerem po uliczkach Omodos postanowiliśmy przycupnąć w jednej z pięknych restauracyjek i spróbować delikatesów, jakie to nam zaserwują. Zaczęliśmy od kawy, cypryjskiej kawy, która zapachem i smakiem przypomina nieco kawę parzoną po turecku, ale w Polsce. Ciekawe, czy znajdują się na dole również fusy. Jest ona lekko kwaśna, ale całkiem dobra w smaku, taka powiększona espresso. Znajdują się w środku jednak fusy. Po środku przepełnionego kawiarniami, kafejkami placu stoi klasztor Świętego Krzyża w Omodos. Legenda głosi, że gdy jeszcze w tym miejscu nic nie było, pojawił się ogień i okoliczni wieśniacy przyjechali, żeby zobaczyć, co się stało, bo bali się, że ten ogień się rozprzestrzeni, ale nic nie znaleźli. Sytuacja powtarzała się kilkukrotnie, więc postanowili sprawdzić, co się stało. Znaleźli jaskinię, a w niej relikwie Świętego Krzyża na Cyprze. Tak czy inaczej uwierzyli w to, że są to relikwie Świętego Krzyża i powstał tutaj na początku kościół, później przybyli mnisi i postawili ten oto klasztor. Dziś on jest niezamieszkały i można go odwiedzić bezpłatnie, więc odwiedźmy go i zobaczmy, jak wygląda. Nie każdy może wejść od tak sobie do środka. Niektórzy spośród nas muszą się ubrać. Powstanie klasztoru datuje się na początek IV wieku. Nieznana jest dokładna data, jednak według podań było to przed wizytą świętej Heleny. Sam obiekt stał się ważnym obiektem pielgrzymkowym. Tutaj wybierali się pielgrzymi przez wiele lat ze względu na liczne relikwie, które znajdują się w kościele. Między innymi cząstka Krzyża Pańskiego, fragment sznura, świętego sznura, którym Chrystus był związany. Jest to jedyna taka relikwia na świecie. Kamień z Golgoty, czaszka apostoła Filipa oraz 26 fragmentów relikwii innych świętych. Bez wątpienia największą i najbardziej atrakcyjną rzeczą, którą trzeba zobaczyć na Cyprze, to jest skała Afrodyty. Żeby się tam dostać, trzeba się przeprawić tunelem pod drogą i tak też zrobimy. Tu się robi ciasno. Droga, pod którą się przeprawialiśmy, to droga wiodąca z Pafos do Limassol. Nie trzeba bardzo się starać, żeby odnaleźć skałę Afrodyty, bo jest oznaczona praktycznie wszędzie. Na pewno miejsce jest niezwykłe i wiąże się z nim kilka legend. Skał, które tutaj się znajdują, jest sporo, ale za nami ta najważniejsza, która według legendy była miejscem, w którym ujawniła się Afrodyta z morskich fal. Inna legenda mówi, że przypłynęła na tej skale, znajdując sobie wyspę Cypr jako miejsce, gdzie chciałaby się pokazać. Jedna z legend mówi również, że śmiały, który przepłynie 3-krotnie wokół skały Afrodyty, będzie miał wieczną młodość, wieczne piękno i pewnie żyć będzie wiecznie. Będzie to trochę trudne, ponieważ pływanie w tych okolicach jest surowo zabronione, jednak jak widać nie odstrasza to wszystkich. Czasami zdarzają się tacy, którzy nie dość, że pływają dookoła, to jeszcze eksponują swoje wątpliwe wdzięki, stercząc na skalę. To, że samo pływanie jest zabronione, to nie znaczy, że nie możemy zamoczyć chociaż stóp w tej fantastycznej wodzie, która idealnie schładza nas w upalne dni na Cyprze. Można również, jeśli ktoś ma ochotę, odpocząć sobie odrobinę na skalistej wprawdzie plaży, albo po drugiej stronie ulicy wybrać się na pyszną kawkę. Postanowiliśmy porzucić ten niezwykle komfortowy środek transportu, jakim jest samochód, i zobaczyć, jak działa na Cyprze transport publiczny. Z tego, co wyczytaliśmy w internecie, nie jest on tak dobrze zorganizowany jak na przykład na Malcie i rzeczywiście chwilkę czasu zajęło nam, żeby zorientować się, jak on działa. Najważniejsza informacja to taka, że pojedynczy przejazd kosztuje €50, natomiast można wykupić całodniowy bilet, cena 5 € i wówczas można się przesiadać z autobusu do autobusu i podróżować sobie po całym Pafos.
autobus 615 jadący w kierunku Coral Bay wyrzucił nas w okolicach Grobowców Królów, które zamierzamy zwiedzić. Bilety 2,50 euro oczywiście. Nie, cena nie jest zbyt wygórowana w przeciwieństwie do ceny pobliskich lodów, ale polecam się schłodzić, ponieważ tam w środku na pewno będzie patelnia i będzie bardzo, bardzo gorąco. Grobowce królewskie, które są okazałą nekropolią, powstały w III wieku przed naszą erą, ale nie mają nic wspólnego z królami. Groby, które znajdziemy w tej okazałej nekropolii, należały do urzędników, bardzo bogatych obywateli miasta, ale szczątków królów tutaj nie znajdziemy. Mimo wszystko wygląda ono naprawdę imponująco. Poruszanie się komunikacją miejską po Cyprze do najłatwiejszych nie należy. Przede wszystkim dlatego, że przystanki autobusowe oznaczone są po prostu małym znakiem i nie ma na nim żadnego rozkładu jazdy. Wnioskujemy po ilości czekających, że autobus zaraz przyjedzie, więc czekamy razem z nimi na to, co przyniesie nam przyszłość. Prawdopodobnie tędy będzie wracał autobus 615, który zawiezie nas z powrotem do portu. No tak, jedno jest pewne, autobus 615 tutaj tędy przejeżdża i przejeżdża jest tu słowem kluczem, ponieważ po prostu się nie zatrzymał, pojechał sobie dalej. Miejscowy pan twierdzi, że dlatego, że był pełny, więc musimy trzymać kciuki, żeby następny przyjechał niepełny i może nam się uda, a może nie. Fajnym efektem ubocznym w przemieszczaniu się pieszo po mieście jest to, że można natknąć się na różne rzeczy, których nie planowaliśmy odwiedzić i właśnie mamy taką jedną z nich tutaj. Wygląda naprawdę wyśmienicie. I pomyśleć, że całkiem przypadkiem się tutaj znaleźliśmy, poszukując katakumb Salomona. A to chyba kaktusy. W smaku podobne zupełnie do niczego, jednak zostanę przy mięsie. Ok, znaleźliśmy oficjalne wejście do katakumb Salomona. Można je rozpoznać po ilości turystów wokół i po wielkim znaku, który stoi za mną. A ich wnętrza wyglądają tak. I co? I to już koniec jest? Szanowni Państwo, katakumby Salomona są stanowczo przereklamowane. To, co widzimy po mojej lewej stronie, to zamek. Ten zamek zbudowali Frankijczycy w XIII wieku w miejsce bizantyjskiego zamku zniszczonego w 1222 roku przez trzęsienie ziemi. Zamek ten wielokrotnie był przebudowywany i w końcu to, co widzimy dziś, to efekt tego, co zrobili Turcy w 1780 roku z resztek frankijskiej budowli z weneckimi wieżyczkami. Ta historyczna budowla być może nie jest zbyt olbrzymia i efektowna, ale za to jest autentyczna. Z kolei to, co widzimy po drugiej stronie, już autentyczne do końca nie jest. Tam jest coś budowane. Tutaj trochę jak na stadionie piłkarskim czwartej ligi. Więc ten efekt autentyczności jest nieco zburzony, ale za to w środku. Zobaczymy, jak jest. Zostałem trochę uspokojony. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał w kasie, o co chodzi z tymi niebieskimi krzesełkami. Pan mnie uspokoił, że to nie jest na stałe, to tylko na chwilę jest impreza, event organizowany i to wszystko zniknie za chwilę. Ale chciałem powiedzieć 3 słowa o biletach. Bilet wstępu do środka 2,50 euro oczywiście, więc też cena nie jest wygórowana, zważywszy, że jakby zwykłe lody kosztują tutaj te 4 euro, więc warto pójść zobaczyć. Z góry na pewno jest ciekawy widok.
Najfajniejsze przygody to te przygody, które mają lekką nutkę kulinariów w tle. Na Cyprze próbowaliśmy już wielu rzeczy, teraz moussaka, tradycyjna potrawa cypryjska. Tak na pierwszy rzut oka przypomina ona troszkę lasagne, a być może nie bez powodu. Jest to taka zapiekanka, która na górze jest sosem beszamelowym, z serem, z wkładką z mięsa jagnięcego lub wołowego. No i oczywiście musi być sałatka z fetą. Ja już zacząłem się ślinić, więc zobaczę, jak to wygląda w środku. Jest rewelacyjny. Tradycyjna lasagna się przy tym chowa. Smakuje wybitnie. Przefantastycznie. Mimo że w środku jest bakłażan, ja jak wszyscy wiemy, niekoniecznie przypadam z roślinami, ale naprawdę jest dobre. I gorące. Mega duża porcja. Kilkanaście euro. W zależności od tego, gdzie jemy. Ale nawet ktoś z wielkim żołądkiem jest w stanie się tym najeść. A co dopiero takim malutkim jak ja. Dzień warto spędzić, jeżeli ktoś ma ochotę odpocząć, na plaży, a tych tutaj nie brakuje. Są prywatne plaże, są też plaże typowo miejskie. Na nich można wypożyczyć leżaczek. Tutaj na przykład za 2,50 euro i parasol za drugie tyle. Możemy tam leżeć przez cały dzień, a do dyspozycji jest Wi-Fi i cykające wszędzie świerszcze. A jeśli już o faunie mowa, to oprócz świerszczy na Cyprze możemy spotkać niezliczoną ilość kotów. Podobno mieszka ich na wyspie więcej niż ludzi, dlatego też Cypr często nazywany jest kocią wyspą. A tak na przykład wygląda kolacja w restauracji. Gdy słońce zachodzi w Pafos, to nie znaczy, że kończy się dzień. Tak naprawdę to on się dopiero zaczyna, bo przyjaźniejsza temperatura zachęca ludzi do wyjścia na zewnątrz i odwiedzenia rozlicznych klubów, które znajdują się wzdłuż promenady. I co ciekawe, co nie zdarza się w większości miejsc, tu panuje niesamowity spokój. Nie jesteśmy nagadywani przez natrętnych sprzedawców, którzy próbują nam wcisnąć wszystko, co tylko mogą. Można się przejść, przespacerować i wybrać to, co nam najlepiej pasuje. Każdą podróż trzeba wreszcie zakończyć i my kończymy naszą podróż do pięknego Cypru. Jedno jest pewne, jeżeli chcecie się Państwo wybrać w miejsce, gdzie pogoda jest zagwarantowana i atrakcji sporo, to Cypr jest takim miejscem. Warto jest pojechać, warto jest go zobaczyć, no i przywieźć niezapomniane wspomnienia. Brzuch muszę schować. Puste. Wszystko w sklepach. Nie pamiętam, o czym mówiłem. Nie pamiętam, o czym mówiłem. Nie pamiętam, o czym mówiłem. Ja muszę znaleźć siebie. Tak mogę? Błękitna flaga polewa. Oczywiście, że polewa, no bo otwartych jaskiń, które nie nazywają się katakumbami Salomona. No to fajne takie. Jakieś takie sosnowate.